Witam w naszym dzisiejszym materiale. Zajmiemy się analizą pracy naukowej, która rzuca nowe światło na jedno z najsłynniejszych równań fizyki. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy za tym, co znamy jako masa, kryje się coś więcej. Być może cała warstwa informacyjna opisująca głębszą, bardziej złożoną organizację materii. No dobrze. Zacznijmy od absolutnych podstaw. Równoważność masy i energii Einsteina. To jest kamień węgielny, fundament całej współczesnej fizyki. Jego poprawność, jego precyzja została potwierdzona w dosłownie niezliczonych eksperymentach, od świata cząstek elementarnych po wielkoskalową astrofizykę. I co najważniejsze, autorzy pracy, którą analizujemy, w żadnym wypadku tego fundamentu nie podważają. I tu właśnie dochodzimy do sedna. Skoro sama relacja jest, powiedzmy to wprost, nienaruszalna, to może pytanie trzeba postawić inaczej. Co, jeśli to właśnie m, czyli masa, którą na co dzień traktujemy jako pojedynczą, prostą liczbę, jest w rzeczywistości pewnym uproszczeniem, a co jeśli jest to tylko skondensowany opis czegoś znacznie bogatszego? To jest centralne pytanie, wokół którego kręci się cała ta hipoteza. Przejdziemy przez to wszystko krok po kroku. Zaczniemy od ugruntowania roli równania Einsteina jako absolutnej podstawy. Potem zgłębimy to pytanie o kompletność masy. Następnie przedstawię proponowaną rozszerzoną relację, zerknę na jej aparat matematyczny i na koniec, co jest absolutnie kluczowe w nauce, zobaczymy, jak taką hipotezę można realnie przetestować, a nawet, co również ważne, obalić. Okej, przechodzimy do pierwszej części. I od razu trzeba to mocno podkreślić. Ten nowy framework nie jest żadną rewolucją, która ma na celu zburzenie starego porządku. Wręcz przeciwnie. Traktuje on całą znaną nam fizykę, model standardowy i teorię względności jako nienaruszalny punkt odniesienia. Jako granicę, do której absolutnie każda nowa teoria musi w końcu dążyć. Ale co to tak naprawdę znaczy w praktyce? No cóż, to znaczy, że każde nowe równanie, każdy nowy parametr, który wprowadza się w ramach tej hipotezy, musi być tak sprytnie skonstruowany, żeby w pewnych warunkach, na przykład gdy te nowe hipotetyczne efekty stają się zaniedbywalnie małe, cały ten skomplikowany model upraszczał się dokładnie do tego, co już znamy i co zostało wielokrotnie potwierdzone. To jest taka żelazna zasada zgodności. A teraz dochodzimy do tej kluczowej idei. Do koncepcji, że masa m być może wcale nie jest taką fundamentalną stałą, a tak zwanym parametrem efektywnym. To jest termin, który w fizyce oznacza taki skondensowany opis bardzo złożonego zjawiska. Jest bardzo wygodny w użyciu, ale tak naprawdę ukrywa pod spodem znacznie bogatszą rzeczywistość. Spójrzmy na tę analogię, bo jest naprawdę świetna. Pomyślmy o temperaturze. Przecież nikt z nas nie mierzy energii każdej pojedynczej cząsteczki gazu w pokoju. To byłoby niewykonalne. Zamiast tego używamy jednej prostej liczby – temperatury. A jest ona niczym innym jak statystycznym, efektywnym opisem średniej energii tych wszystkich cząsteczek. I teraz ta hipoteza stawia pytanie, a co jeśli z masą jest podobnie? Co jeśli to też jest tylko taki skondensowany parametr, który opisuje jakąś niesamowicie złożoną wewnętrzną organizację strukturalną materii? Warto podkreślić, że to pytanie nie wzięło się znikąd. Ono jest bezpośrednio motywowane przez twarde dane eksperymentalne. Akceleratory, takie jak wielki zderzacz hadronów w CERN, dostarczają nam danych o precyzji, o jakiej jeszcze niedawno mogliśmy tylko marzyć. I właśnie analizy bardzo rzadkich procesów czy subtelnych odkształceń w rozkładach cząstek otwierają nam okno na taką fizykę, gdzie ten prosty, skalarny opis masy może już po prostu nie wystarczać. Dobrze, to teraz przejdźmy do samego serca tej propozycji, czyli do nowej, rozszerzonej relacji energetycznej. Zamiast zastępować stare dobre równanie, autorzy bardzo ostrożnie dodają do niego nowe, hipotetyczne składniki. Ta nowa, efektywna energia zostaje rozłożona na precyzyjnie zdefiniowane sektory, a to pozwala testować każdy z nich osobno. Oto i ono, główne narzędzie pracy tego formalizmu. Po lewej stronie mamy energię efektywną, czyli EF, a po prawej? Cóż, pierwszy człon, ESM, to jest wszystko to, co już znamy, cała fizyka modelu standardowego. Ale zaraz po nim następują 3 nowe poprawki, te delty. I one właśnie reprezentują te hipotetyczne, dodatkowe wkłady do energii. I to właśnie istnienie i wielkość tych poprawek jest przedmiotem badania. Przejrzyjmy się bliżej tym nowym elementom. Ta pierwsza poprawka, USC, to jest właściwie sedno całej hipotezy. To potencjalny wkład, który wynika właśnie z tej strukturalno-informacyjnej organizacji materii. 2 pozostałe to na razie bardziej robocze hipotezy. Ale co jest tutaj kluczowe, to ta ostatnia kolumna, status.
Niektóre z tych pomysłów to już weryfikowalne hipotezy, inne to wciąż koncepcje, które wymagają dopracowania. I raz jeszcze wracamy do tej zasady zgodności. To jest absolutnie fundamentalny wymóg. Cały ten formalizm musi być w stanie idealnie odtworzyć wszystkie dotychczasowe wyniki eksperymentalne, a to oznacza, że w granicy, gdzie te nowe efekty są pomijalnie małe, wszystkie te poprawki delta muszą grzecznie dążyć do zera. A całe równanie musi z powrotem stać się starym, dobrym równaniem z modelu standardowego. No dobrze, ale jak w ogóle obliczyć taki hipotetyczny wkład do energii? Tutaj potrzebne są nowe narzędzia matematyczne. Zajrzyjmy więc na chwilę pod maskę tej hipotezy. Autorzy wprowadzają dwa kluczowe obiekty, które mają opisywać tę nową, informacyjną warstwę rzeczywistości. Pierwszym z nich jest coś, co nazywa się jądrem kappa. Można o tym myśleć jako o pewnego rodzaju funkcji wagowej albo mapie. To nie jest stała. To funkcja, która w każdym punkcie przestrzeni mówi nam, jak silny jest lokalny wkład tej nowej, strukturalnej interakcji. W pewnym sensie koduje w sobie informacje o geometrii i ewentualnych uprzywilejowanych kierunkach. Drugim elementem układanki jest tak zwany stan rezonansowy psi. Ten obiekt z kolei opisuje samą konfigurację strukturalną układu, a jego kwadrat modułu, co jest taką analogią z mechaniki kwantowej, interpretuje się jako gęstość aktywnych sprzężeń, czyli mówiąc prościej, mówi nam, jak gęsto i w jaki sposób zorganizowana jest ta hipotetyczna, informacyjna struktura. I to równanie całkowe, które teraz widzimy, pięknie spina te dwa koncepty w jedną całość. Żeby obliczyć ten dodatkowy wkład energetyczny, mnoży się jądro kappa przez gęstość sprzężeń, którą daje nam psi, i całkuje się to wszystko po sferze, która otacza badany układ. To pokazuje coś bardzo ciekawego. W tym ujęciu energia nie jest cechą jednego punktu, ale wynikiem zintegrowanej informacji o całej strukturze. Przechodzimy do, moim zdaniem, najważniejszej części każdej propozycji naukowej. Do konfrontacji z brutalną rzeczywistością. Bo jak właściwie sprawdzić, czy ten cały skomplikowany formalizm ma jakiekolwiek przełożenie na wyniki, które możemy zmierzyć w naszych laboratoriach? Autorzy bardzo precyzyjnie definiują 3 kluczowe klasy danych. Po pierwsze, dane wysokoenergetyczne z CERN, które są czułe na najdrobniejsze deformacje w procesach zderzeń. Po drugie, niewiarygodnie precyzyjne dane ze spektroskopii. I po trzecie, dane z eksperymentów neutrinowych, które badają oddziaływania słabe. To taki trójstronny atak na problem. Ten slajd pokazuje naprawdę potężne narzędzie statystyczne. Globalny funkcjonał Chi-kwadrat. To jest taka matematyczna metoda, która pozwala wziąć te wszystkie bardzo różne klasy danych z CERN, ze spektroskopii, od neutryn i za pomocą jednej liczby ocenić, jak dobrze ten nowy model jako całość pasuje do tych wszystkich danych jednocześnie. To jest taki prawdziwy most, który łączy abstrakcyjną teorię z konkretnymi pomiarami. Kluczowa jest tutaj również ta rygorystyczna, wieloetapowa procedura testowa. To nie jest tak, że wrzucamy wszystko do jednego worka i mieszamy. Nie. Najpierw model jest zakotwiczamy, czyli kalibrowany tak, żeby idealnie zgadzał się ze znaną fizyką. Potem krok po kroku włączane są nowe parametry i kalibrowane na odpowiednich danych. I dopiero na samym końcu przeprowadza się globalne dopasowanie do wszystkich danych naraz. To bardzo ostrożne podejście. I co najważniejsze, ta hipoteza jest falsyfikowalna. To nie jest filozoficzna spekulacja. Postawiono jasne, twarde warunki. Jeżeli model nie będzie w stanie odtworzyć znanej fizyki, albo jeśli po prostu nie będzie w stanie lepiej opisać tych precyzyjnych danych niż stary, dobry model standardowy, to zostanie odrzucony. Koniec. I na tym właśnie polega metoda naukowa. Podsumowując, stoimy przed niezwykle prowokującym, ale naukowo dobrze ugruntowanym pytaniem. Czy masa jest czymś więcej niż tylko liczbą? Czy jest może skondensowanym zapisem informacji o strukturalnej organizacji materii? Przedstawiony formalizm daje nam narzędzia, żeby zacząć na to pytanie odpowiadać. Ale ostatecznym sędziom, jak zawsze w fizyce, nie będą błyskotliwi teoretycy, tylko twarde, bezlitosne dane eksperymentalne.